Nasze materiały napędza Ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. Po zakończeniu współpracy z Piranha Bytes w maju 2007 roku, austriackie Jowood wpadło w kłopoty. Ogłosiło wprawdzie plany stworzenia Gothic 4 na PC i konsole, ale nie miało dewelopera, który mógłby podjąć się tego zadania. Rozpoczęły się gorączkowe poszukiwania kompetentnego zespołu. Jowood robiło dobrą minę do złej gry, twierdząc na każdym kroku, że praktycznie rzecz biorąc finalizuje już rozmowy, ale w rzeczywistości znalezienie dobrego studia chętnego podjąć się przejęcia serii było wielkim wyzwaniem. Powodem była nadszarpnięta reputacja wydawcy, pospiesznie wydawane tytuły, sprawy sądowe, zamykane studia, to wszystko odstraszało potencjalnych partnerów. Nie pomagały sprzeczki w prasie dotyczące praw do marki Gothic. W jednym wywiadzie dyrektor Jowood twierdził, że mogą w pełni dysponować serią, a w kolejnym reprezentujący Piranię Michael Rive zaprzeczał i zaznaczał, że jego firma zachowała część praw. Fani skłaniali się raczej ku wersji ich ulubionego dewelopera. Ten zaś po rozłące z Austriakami szukał nowego wydawcy. Choć firma zdecydowała się nie kontynuować przygody z Gothiciem, nic nie stawało na przeszkodzie, by stworzyć nową grę RPG. Deep Silver, które dopiero co wyprzedało sporą część swoich udziałów w Jowood, odnotowując tym samym spore zyski, okazało się świetnym materiałem na wydawcę. Był to stabilny finansowo, mocny gracz w branży. Rozpoczęły się wspólne prace nad jeszcze niezapowiedzianą grą o tytule roboczym RPB, która z czasem miała stać się Risenem. Był czerwiec 2007, a fanom zaczął doskwierać brak dalszych patchy do Gothica 3. Zaczęli organizować się na forach, by samemu łatać niedoróbki. Pierwszym zrywem, który był katalizatorem późniejszych, bardziej rozległych działań społeczności, był zapoczątkowany przez użytkownika kryjącego się pod nickiem Hans Trapp projekt naprawiający misję z ognistym pucharem paladyna Fritjofa. Skoro grzebiąc w plikach gry dało się naprawić to, była szansa na usunięcie innych błędów w skryptach. Wkrótce zebrała się grupa około tuzina osób nazwana rycerzami 12 kielicha. Ich wspólne prace zaowocowały wydaniem nieoficjalnych patchy 1.3 i 1.4. Wysiłki rycerzy zostały zauważone przez menedżera społeczności Jowood, który wyszedł z propozycją półoficjalnego wsparcia wysiłków ekipy, zarówno finansowego, jak i w postaci kodu źródłowego gry. W ten sposób fanowscy programiści zyskali możliwość znacznie mocniejszej ingerencji w strukturę gry, co zaowocowało kilka miesięcy później patchem 1.5. Był to dopiero początek długich i żmudnych prac nazwanej już oficjalnie drużyny Community Patch Team. Najlepsza gra RPG na twoim telefonie. W lipcu 2007 roku nastąpiła mała niespodzianka. Podczas gdy wszyscy spodziewali się szczegółów o Gothic 4, Jowood ogłosiło współpracę ze studiem tworzącym gry na komórki Handy Games. Na pierwszy kwartał 2008 roku zapowiedziano mobilne Gothic 3 The Beginning. Zarząd austriackiego wydawcy był początkowo sceptyczny. Pomysł na tak małą grę zdawał się im śmieszny. Handy Games było jednak wiodącym na rynku deweloperem gier mobilnych. Przygotowany przez nich pokaz możliwości rozwiał wszelkie wątpliwości, a wydawca był tak zadowolony, że dał praktycznie wolną rękę podwykonawcy. Fakt, że Piranha Bytes tak łatwo znalazło partnera po rozłące, musiał bardzo zaboleć Jowood. 24 lipca 2007 roku do sądu wpłynął pozew przeciwko Piranha Bytes. Austriacki wydawca chciał zablokować powstanie Risena, jednak sąd był po stronie Niemców. Jowood wyrzuciło masę pieniędzy w kosztach sądowych w błoto i jeszcze bardziej popsuło sobie reputację. Można by się spodziewać, że na tym spoczną, lecz nie, niedługo później do sądu wpłynęły bezpośrednie pozwy przeciwko Michaelowi Rive i Michaelowi Hoge. Rzecz jasna, ponownie bezpodstawne.
Poszukiwania wykonawcy Gotika 4 trwały dalej. Wiele z zapraszanych do współpracy studiów miało chrapkę na zajęcie się tak popularną marką, ale bało się wchodzić w jakiekolwiek układy z prowadzącym destrukcyjną politykę Jowood. Udało się wreszcie w sierpniu 2007. Niemieckie Spellbound Entertainment, rzekomo przyciśnięte do muru słabą sytuacją finansową, zgodziło się podpisać kontrakt i stało się oficjalnym deweloperem Gothic 4. Wybór mógł dziwić, bo choć studio miało doświadczenie i stworzyło kilka dobrze przyjętych produkcji, nie miało jak dotąd w portfolio ani jednej gry RPG. Niemniej jednak coś wreszcie ruszyło. Na Games Convention 2007 prasa miała okazję po raz pierwszy usłyszeć o Gothic 4, tym razem z podtytułem Genesis. Nazwa miała odzwierciedlać nowy początek dla serii, a twórcy nie chcieli jeszcze zdradzić, w jakie miejsce w gotikowym kanonie wpasuje się nowa odsłona. Rzucali jednak chętnie sloganami. Charakterystyczny styl gotika miał być zachowany, gracze mieli się spodziewać podziału na rozdziały i spotkania wielu znanych postaci niezależnych. Duży nacisk miał zostać położony na przystępność rozgrywki. Miały to zagwarantować wymuskany interfejs, system nauki i dopracowana walka. Dodatkowo Spellbound zobowiązało się wesprzeć Community Patch Team w naprawianiu Gothic 3. Dzięki pracy programistów zespołu gra zyskała na stabilności, a oddelegowana do pomocy ekipa testerów wyłapała naprawdę sporo usterek. Dzięki tym wysiłkom powstał pierwszy oficjalny patch od dawna z numerem 1,60. Sporą część pieniędzy niezbędnych do stworzenia Gothic 4 dostarczyła niemiecka firma inwestycyjna BVT. Dzięki transparentności funduszu już w grudniu 2007 roku fani poznali orientacyjną datę premiery nowej odsłony ich ulubionej serii. Planowo miała pojawić się na półkach 25 lutego 2010 roku, od razu w wersji PC-towej i na Xboxa 360. Koniec 2007 roku był także przełomowy dla relacji między Piranha Bytes i Jowood. Dyrektorzy obu firm, Michael Rive oraz dr Albert Seidel, spotkali się na neutralnym gruncie w hotelu przy lotnisku w Düsseldorfie, by renegocjować obowiązujące wciąż między oboma podmiotami kontrakty. Ich rozmowy poskutkowały anulowaniem ponad 200 stron poprzednich umów i spisaniem 6 nowych, które miały zagwarantować zawieszenie broni między firmami i jasno ustalić dalsze losy marki Gothic. Nowy kontrakt pozostawił Jowood prawa do stworzenia dodatku do Gothic 3, Gotika 4 i dodatku do niego, a także prawie gotowej już gry na komórki i zabronił którejkolwiek ze stron podejmowania działań prawnych związanych z ich przeszłymi związkami. Piranha Bytes mogło spokojnie zajmować się dalej pracami nad RPB, a Jowood wiedział, że musi wycisnąć z marki ile tylko się da, bo po dodatku do Gotika 4 nie będzie mógł nią już dysponować. Mając listę tytułów do wydania, Jowood mogło zabrać się za poszukiwanie studia, które wypełniłoby lukę między Gothiciem 3 i 4 stosownym dodatkiem. Ponieważ już zakontraktowanie Spellbound okazało się sporym wyzwaniem, a i zarząd nie był skory mocno nadwyrężać funduszy, zdecydowano się poszukać stosownego podwykonawcy na odległym wschodzie. Wybór padł na indyjskie Trine Games z siedzibą w Bombaju. Firma ta miała w portfolio raptem kilka gier, lecz wśród nich była pierwsza w historii Indii produkcja z grafiką 3D, ścigałka Streets of Mumbai. Zespołowi przydzielono 2 projekty, dodatki do The Guild 2 i Gotika 3. – 15 stycznia 2008 roku ukazało się Gothic 3 The Beginning. Był to pierwszy w serii prequel, dziejący się 140 lat przed wydarzeniami pierwszej części. Gracze wcielają się w młodego Xardasa, zanim jeszcze znał on tajniki magii. Pewnego razu duch jego przodka Budhomara nakazuje mu z pomocą 4 żyjących wybrańców otworzyć 4 świątynie znajdujące się w okolicy i zdobyć znajdujące się w nich magiczne runy. Bohater, niewiele myśląc, wyrusza na przygodę, podczas której odkrywa, że podobne plany ma zły Dusaro wraz z wyznającym Beliara zakonem krwi. Wysyłają oni orków i najemnych bandytów, by na każdym kroku krzyżowali plany Xardasa.
Ostatecznie młodzieniec radzi sobie jednak z przeciwnościami, zdobywa 4 runy i pozbywa się wrogów, stając się najpotężniejszym magiem na świecie. Gothic 3 Początek bardzo dobrze poradził sobie z przeniesieniem charakterystycznych elementów serii do dwuwymiarowej RPG z widokiem z góry. Mamy tu znane z dużych odsłon potwory, nauczycieli czy choćby muzykę. Choć grę można skończyć w kilka godzin, nic nie stoi na przeszkodzie, by kontynuować eksplorowanie świata i dalej wzmacniać bohatera. Rozrywkę dostarczają tu losowo generowane spotkania z potworami w dziczy. Mimo że to tylko produkcja mobilna, okazała się najlepiej ocenianą odsłoną serii i zebrała masę nagród w przeróżnych niemieckich plebiscytach. Była to produkcja przede wszystkim bardzo dopracowana. Fakt, że internet w telefonach w tamtych czasach nie był powszechny, sprawiał, że producent nie mógł sobie pozwolić na zostawienie w grze błędów, gdyż nie było mowy o możliwości wydania patcha. Ciężko było znaleźć lepszą grę tego gatunku na komórkach. Tak wielki sukces sprawił, że Handy Games z entuzjazmem podeszło do możliwości dalszego rozwijania marki Gothic na komórkach, lecz kontrakt z Piranha Bytes zmusił JoWooD do odmowy i poprzestaniu na tylko jednej części. W kwietniu 2008 podtytuł Gothic 4 zmienił się z Genesis na Arcania. Nowa nazwa zbiła nieco z tropu fanów. Według Spellbound słowo Arcania miało kojarzyć się z angielskim słowem arcane, oznaczającym coś tajemnego, gdyż fabuła miała rzekomo kręcić się właśnie wokół pewnej zagadki związanej z magią. Trine Games miało ułatwione zadanie, kiedy zabierało się za tworzenie dodatku do Gothic 3. Dzięki wysiłkom Community Patch Team i wersji 1.60 sporo problemów podstawki było już rozwiązanych. W dodatku programiści społeczności byli chętni, by pomagać Hindusom w razie problemów. Wyglądało więc na to, że rozszerzenie będzie w dniu premiery działać lepiej niż wersja podstawowa. Z uwagi na specyfikę silnika Genome zapadła również decyzja o tym, że dodatek nie będzie potrzebował do działania podstawki. Niestety Trine Games nie miało ochoty współpracować z ekipą społeczności i kontakt dosyć szybko się urwał. Programiści studia zaczęli pracować nad własnymi usprawnieniami niektórych elementów graficznych, dodatkowo zapadła decyzja o przebudowaniu systemu walki, by był mocniej zależny od wytrzymałości postaci. Zupełnie oddzielnym wyzwaniem było zaprojektowanie gry i opracowanie fabuły, która dałaby radę spiąć dość niejednolite zakończenie Gothic 3 z opracowywanym zarysem fabuły Gothic 4. Problem polegał na tym, że Gothic nigdy nie trafił do Indii, a więc mało kto z ekipy odpowiedzialnej za dodatek miał z nim dotychczas styczność. Programistom to nie przeszkadzało, mieli kod i musieli go jedynie rozpracować, jednak dla jednoosobowego działu projektowego oznaczało to problem. By go rozwiązać, Trine Games zatrudniło na szybko stażystę, studenta projektowania gier z Politechniki Indyjskiej w Bombaju, Milinda Kadushkara. Równie szybko niestety zespół projektantów powrócił do standardowych rozmiarów, gdy starszy kolega Milinda odszedł ze studia. Młody stażysta stanął w gruncie rzeczy sam przed zadaniem przestudiowania całej dotychczasowej historii serii Gothic i napisania fabuły gry tak, by kończyła się w wymaganym przez Niemców ze Spellbound miejscu. Robił co mógł, starając się wydedukować, które postaci były bliskie fanom, a następnie łączył elementy układanki w spójną fabułę z kilkoma rozgałęzieniami, osadzając ją przy okazji w świecie i dodając misje poboczne. Nie miał na to wcale tak dużo czasu, gdyż premierę zapowiedziano na końcówkę 2008 roku. Również Spellbound nie próżnowało. Zdecydowało się umieścić graczy na Wyspach Południowych, nieodkrytym dotąd lądzie świata Gotika, a graficy posunęli się w pracach nad projektem świata na tyle daleko, że w maju 2008 roku w prasie pojawiły się pierwsze screeny. Nadeszło Games Convention 2008, prawdopodobnie najbardziej przepełnione Gothiciem targi gier w historii. Piranha Bytes pojawiło się w Lipsku, ujawniając tytuł swojej nadchodzącej gry. Risen miał być typową grą RPG rozgrywającą się na wulkanicznej wyspie steroryzowanej przez potężną inkwizycję. Bohater miał być rozbitkiem, który przypadkowo wplątuje się w ogromną intrygę. Zapowiedziano, że gra będzie używać ulepszonego Genome Engine.
Pierwsze skrzypce na stanowisku Jowood grały projekty Trine Games, dodatek do Gothic 3 nazwany już oficjalnie Zmierzchem Bogów oraz dodatek Wenecja do The Guild 2. Odwiedzający targi mogli zagrać w obie produkcje. Warto odnotować, że Zmierzch Bogów miał problemy z wydajnością na targowych komputerach, lecz przedstawiciele firmy zrzucali winę na Windowsa Vista i fakt, że to tylko demo. Na stoisku Jowood można było jeszcze obejrzeć pierwszy teaser Arcania A Gothic Tale, które po raz kolejny zmieniło tytuł. Za kulisami odbyła się za to prezentacja bardzo wczesnej wersji gry. Wybrani członkowie prasy mieli okazję obejrzeć bohatera podróżującego po pięknym świecie i przeciwników, którzy realistycznie reagowali na zadawane im obrażenia z broni dystansowych. Walka w zwarciu nie była jeszcze gotowa. Fani po raz kolejny zdziwili się zmianą nazwy nowego Gotika. Wydawca uspokajał, że zabieg ten ma na celu jedynie lepsze spenetrowanie amerykańskiego rynku, gdzie sporo graczy nie miało okazji uświadczyć poprzednich odsłon serii i mogliby się zniechęcić do tytułu z numerkiem. Prawdziwy powód zmian był jednak inny. Jowood, wiedząc, że nie będzie mogło stworzyć Gotika 5, miało w planach utworzenia własnej marki gier RPG niezależnej od Gothic. Kontrakt z Piranha Bytes w żadnym wypadku tego nie zabraniał. Zrodził się więc pomysł, by powoli zacząć zaznajamiać fanów z nazwą tej nowej marki. Arcania właśnie. Dlatego też słowo to powoli przesuwało się w tytule, spychając wzmiankę o Gothicu w tło. Fani jednak czekali na dobrą grę. Tytuł był sprawą drugorzędną. Ich głód miała zaspokoić seria opowiadań Rozdarta Dziewica, pisanych przez głównego projektanta fabuły Arcanii. Były one osadzone w świecie, w którym w przyszłości miała rozgrywać się akcja i jej zadaniem było wprowadzenie graczy do nowej historii. Nieco krótszą formę przyjęło Jowood, tworząc kartki z pamiętnika bohatera zapowiadające Zmierzch Bogów. 6 wpisów sprowadzało się do krótkiego opisu jakiegoś wydarzenia i screenshota. Nie był to jedyny krok wydawcy ku ociepleniu wizerunku. Jeszcze w październiku na portalu World of Gothic ogłoszono, że 20 chętnych osób ze społeczności zostanie wybrane na beta testerów nadchodzącego dodatku, by mieć pewność, że gra będzie w momencie premiery wolna od błędów. Pierwsze wersje rozszerzenia, które otrzymali ochotnicy, były na tyle zabagowane, że nawet nie dało się w nie grać. Kolejne były już stopniowo nieco lepsze, ale dalej ogrom błędów na początku rozgrywki utrudniał testerom dotarcie do jej środka, nie wspominając już o końcówce. Niestety Trine Games, podobnie jak w przypadku współpracy z Community Patch Team, nie było dobre w komunikowaniu się z drużyną szczerze zainteresowanych naprawieniem gry fanów. Częścią zgłoszeń zajmowano się natychmiast, reszcie poświęcano uwagę dopiero po dłuższym czasie. Problemy z wydajnością na niektórych komputerach w ogóle nie zostały załatane. Jowood co prawda obiecało, że nie wyda gry, dopóki ekipa nie pozbędzie się wszystkich błędów, lecz to nastawienie zmieniło się po miesiącu testów. 10 listopada 2008 ogłoszono, że dodatek osiągnął złoty status i znalazł się w tłoczni, a do sklepów trafił niedługo później, bo 21 listopada. Fabuła Zmierzchu Bogów zakłada, że gracze wybrali w Gothicu 3 zakończenie Adanosa, w którym bohater wraz z Xardasem przepędzają bogów ze świata, a sami udają się do niezbadanych krain, skąd obserwują, jak ludzkość radzi sobie z nowo odzyskaną wolnością. 2 lata po wydarzeniach z Gothica 3, Gorn i Torus, rządzący odpowiednio Gotą i Trellis, wchodzą w otwarty konflikt. Zamiast budować pokój, dla którego bezimienny poświęcił naprawdę wiele, wysyłają swoich ludzi na śmierć na wojnie. Dawny bohater postanawia zareagować, chce wrócić do Myrtany i znowu zaprowadzić tam porządek. Przeciwstawia się mu Xardas, nawiązuje się między nimi długa walka, którą ostatecznie wygrywa bezimienny. Jest on jednak słaby i wiele zapomniał. By móc w ogóle spotkać się ze swoimi znajomymi z czasów kolonii, musi najpierw wrócić do formy i zdobyć od nowa zaufanie mieszkańców krainy.
Kiedy już to osiąga, odkrywa, że Torus planuje przy pomocy mrocznej magii objąć panowanie w całej Myrtanie. Całe szczęście bohater ma doświadczenie w neutralizowaniu podobnych zagrożeń i udaje mu się powstrzymać złoczyńcę, a za swoje zasługi zostaje koronowany królem. Prasa nie była przychylna dla zmierzchu bogów, masa błędów, zero poprawy wydajności względem podstawowej gry, a do tego fabuła i misje odstające poziomem od tych z poprzednich części były podstawowymi zarzutami. Trine Games wyjaśniało, że choć dostali dużo swobody od Jowood, byli ograniczeni przez datę premiery ustaloną na 21 listopada, a naprawdę wiele czasu minęło, zanim programiści okiełznali Genome Engine. W dodatku wystąpiły problemy ze sprzętem, komputery używane w studiu nie dawały sobie rady z edytorem mapy, więc ten ładował się na nich nawet do 10 minut. Fanowska ekipa beta-testerów, niezadowolona z obrotu spraw, wydała oświadczenie i zapowiedziała patch, który miałby naprawiać chociaż te najoczywistsze błędy. Niedługo później ukazała się również oficjalna łatka. Nie zdołało to uratować sprzedaży gry, która do grudnia 2008 roku sprzedała się w zaledwie 20 000 egzemplarzy. Choć można by się spodziewać, że w tej sytuacji Community Patch Team zakasa rękawy i doprowadzi nową grę do ładu, ekipa była w tym czasie bardzo zajęta, tworząc ogromny patch do Gothic 3. Przez ponad rok udało się jej opracować własną metodę na przeprowadzenie bardzo skomplikowanej w przypadku tej gry kompilacji świata i po wielu próbach wreszcie miała praktycznie nieograniczoną swobodę w naprawianiu błędów. Oprócz tego przebudowano sztuczną inteligencję i cały balans gry, udostępniając ją graczom w formie odpowiednich przycisków w menu. Alternatywne opcje zmieniały Gothica 3 w o wiele bardziej wymagającą przygodę. By upewnić się, że wprowadzone zmiany nie wniosły do gry dodatkowych usterek, 40 osób z całego świata wnikliwie testowało tę wersję, zanim została wydana. Dzięki tej pomocy w marcu 2009 roku mógł się wreszcie ukazać ogromny patch 1.70. Ekipa zapowiedziała, że to raczej ostatnia łatka w ich wykonaniu i że nie ma także co liczyć na to, że zajmą się w przyszłości zmierzchem bogów. Spellbound robiło co mogło, by z jednej strony zaspokoić starych fanów Gothica, a z drugiej pokazać coś swojego i jednocześnie zaspokoić wymogi Jowood. Walka powoli nabierała finalnej formy. Zaimplementowano specjalny system zarządzania atakami przeciwników. W jednym momencie co najwyżej 2 może atakować bohatera, tak żeby mógł się bronić, ale jednocześnie żeby stawał przed wyzwaniem. Gracz otrzymywał za to dynamiczne ataki, możliwość łączenia ich w kombosy, czy szybkiego przełączania między bronią krótko- i długodystansową. Zapowiedzi z połowy 2009 roku mówiły, że nie będzie się dało zabić postaci kluczowych dla fabuły, ale będzie można z nimi walczyć. Po prostu uciekną, gdy ich pasek zdrowia zmaleje. Jeśli chodzi o inspirację, system walki miał przypominać ten ze Star Wars The Force Unleashed. Kolejne targi, najpierw E3 2009, a niedługo później pierwszy w historii Gamescom w Kolonii, odkryły przed graczami nowe szczegóły dotyczące nadchodzącego Gothica. Gra powoli stawała się grywalna. Nie była jeszcze gotowa sztuczna inteligencja przeciwników, ale twórcy mieli już pomysły zarówno na nią, jak i na postaci niezależne. Chwalili się bogatymi drzewkami dialogowymi, które mieli w planach zaimplementować. Wybory kwestii miały bardzo mocno wpływać na stosunek rozmówców wobec gracza do tego stopnia, że zależnie od sposobu prowadzenia rozmów można było się spodziewać różnych rozwidleń misji. System nauki miał zostać lekko przebudowany, ale podstawowe założenia znane z serii nie miały się zmienić. Chociaż możliwość podbijania atrybutów bohatera, takich jak siła czy zręczność, miała zostać przesunięta do menu pojawiającego się po awansowaniu na nowy poziom, umiejętności takie jak posługiwanie się mieczem miały dalej być dostępne jedynie u niektórych nauczycieli. By upewnić się, że Spellbound wyrobi się ze wszystkimi założeniami, Jowood ogłosiło przełożenie daty premiery na bliżej niesprecyzowany dzień 2010 roku. Ta zmiana miała umożliwić wedle notki prasowej pozyskanie znacznej dodatkowej sumy pieniędzy na projekt.
We wrześniu 2009 roku fani opublikowali list otwarty do austriackiego wydawcy. Skarżyli się na bardzo słaby dialog między opiekunami społeczności firmy a społecznością właśnie. Narzekali na słabej jakości przestarzałe screeny, które trafiały do prasy oraz m.in. na brak jakichkolwiek oficjalnych filmów poza jednym trailerem z połowy 2008 roku. List ten miał zachęcić Jowood do większego zaangażowania, otwarcia się na fanów i dania im nadziei, której tak potrzebowali po 2 wydanych na prędce niedokończonych grach. Prośby podziałały. Na stanowisku community managera Jowood zameldował się nowy pracownik, a fani zaczęli otrzymywać znacznie więcej najświeższych informacji i obrazków z gry. Nastroje znacznie się poprawiły. Na Spellbound ciążyła wielka odpowiedzialność, zajmowali się nie swoją serią, byli pod presją czasu, a Jowood nie chciało nawet słyszeć o jakichkolwiek błędach czy konieczności patchowania gry. Wszystkie elementy rozgrywki musiały być więc projektowane tak, by nie dało się ich zepsuć. Zaowocowało to sporymi zmianami w początkowych założeniach. Zdecydowano się jednak przerzucić naukę umiejętności do menu, zamiast powierzać ten element nauczycielom. Same dialogi stały się o wiele bardziej sterylne, ponieważ w czasie ich rozpoczęcia cały świat staje w miejscu w obawie, żeby niczego nie popsuć. Dodatkowo niewidzialne ściany stały się strażnikami poprawności, zabraniającymi graczom pójść tam, gdzie nie powinno ich być, a pomysł na walkę z postaciami niezależnymi odszedł gdzieś na dalszy plan i ostatecznie do gry nie trafił. Gra, owszem, została uwolniona od błędów, ale straciła sporo charakteru. Kolejne duże ogłoszenie związane z Arkanią miało miejsce w Polsce podczas wiosennej konferencji CD Projektu w marcu 2010 roku. Przede wszystkim po raz kolejny zmieniła się nazwa gry. Tym razem zdecydowano się powrócić do cyferki Arkania Gothic 4. Gra była coraz bliżej ukończenia, najwięcej pracy twórców pożerały już prace optymalizacyjne i opracowywanie balansu rozgrywki. Testy na grupach kontrolnych zakończyły się jedną znaczącą konkluzją. Gra była trudna. Ambitny plan twórców na stworzenie wymagającej, ale uczciwej walki został zweryfikowany i musieli coś z tym zrobić. Zdecydowano się na drastyczny krok. Każdy z poziomów trudności został przeniesiony o 1 szczebelek niżej. Najtrudniejszy stawał się trudnym, trudny średnim, średni łatwym, a łatwy został stworzony od podstaw. Wedle doniesień wersje na PC i Xboxa 360 miały ukazać się mniej więcej jednocześnie, a na edycję PS3 gracze mieli poczekać do kolejnego roku. Z premierą 4. części Gotika faktycznie nikt się za bardzo nie spieszył. Gra była już praktycznie gotowa w lipcu 2010, jednak by mieć pewność, że tym razem wszystko będzie dopięte na ostatni guzik, zdecydowano się poświęcić jeszcze kilka miesięcy na testy i poprawki. W tym czasie do pracy zebrały się ekipy lokalizacyjne, w tym nasza polska. O tym, jak fani oraz prasa przyjęli zwieńczenie serii oraz tym, co nastąpiło później, dowiecie się jednak w kolejnym odcinku Gothic w pigułce.